Na trzecią część przygód Ant-Mana i Osy przyszło nam troszeczkę poczekać. Tak długo, że moja Ant-Manowa koszulka padła, musiałem ją zastąpić czymś innym. I o ile mniej więcej wiedziałem, czego się można spodziewać, bo widziałem wcześniej zwiastun, ten sam dokładnie, który jest za moimi plecami, ale na to, co zobaczyłem w kinie, nie byłem przygotowany. Nie, spokojnie, nie będę zdradzał fabułę, nic ponad to, co zobaczysz albo już znasz ze zwiastunu, bo akurat nie ma potrzeby. Ant-Man i Osa Quantumania, oczywiście o tym filmie mowa, jest to, jak ładnie powiedział Kevin Feige, ten film jest to bezpośrednia droga z 4. do 5. fazy MCU. Sam reżyser Peyton Reed dodał, ten film będzie miał ogromny wpływ na MCU, na całego Marvela, bo rzeczywiście to jest poważne dzieło. Tak zastanawiam się, czy on ten film widział. Zacznę może od fabuły. Nie omawiam w szczegółach, ale ogólnie. Punkt wyjścia, no wiadomo, akcja jest po 4 Avengerach, czyli był Thanos, kliknął, Ant-Mana nie było, wiemy jaka jest sytuacja, jak to wszystko wyglądało. W tym filmie mamy Ant-Mana, no już po tych wszystkich sukcesach, wydaje książkę, jest super ekstra rewelacyjnie. I widzieliśmy, że pojawi się Kang, to było wiadomo oczywiście od początku. Kang zadebiutował już wcześniej w serialu o Lokim, przynajmniej jeden z jego wariantów. I było wiadomo, że Kang będzie odgrywał bardzo ważną rolę w tymże filmie. No i oczywiście tak to jest, on jest złolem w tymże filmie, nie jedynym, bo przecież jeszcze wiadomo, że pojawia się MODOK. Opcja z MODOKiem, oni powiem troszeczkę bardzo mnie zaskoczyła. No i wszystko niby w porządku. Wiadomo, jest Ant-Man, jest Osa, Hank Pym, wiadomo, Janet, wszystkie te klimaty, wszystko się zgadza, ale fabuły nie ma. No wiadomo, że to jest film o Ant-Manie, więc przyzwyczają nas do tego, że to będzie lekki, łatwy i przyjemny. Raczej coś powiedzmy w klimacie Spidermana, będzie dużo humoru, nie będzie to aż tak bardzo pompatyczne, można by powiedzieć, jak przy okazji niektórych produkcji. Kapitan Ameryka jest dosyć poważny w tym względzie, więc tego się spodziewałem i to jak najbardziej otrzymuję, bo akurat rzeczywiście żarty są lekkie, fabuła też niespecjalnie, tylko no właśnie fabuła. Niespecjalnie, bo niekoniecznie ona tutaj jest. Rozpoczyna się to w bardzo głupi sposób. Na zasadzie jest, co by było gdyby. No ja wiem, że oczywiście mieliśmy taki serial Marvela, co by było gdyby, ale to jest coś, kilka lat temu był taki film z jednym z Hemsworthów, chyba z Liamem, gdzie pracował w korporacji i nagle go wywalają i otrzymuje kartę kredytową, ma jeszcze cały czas kartę kredytową i mówi, chodźcie, zabawimy się do swoich kumpli, mamy ich kartę kredytową, co nam zrobią? Przecież nic nam nie zrobią. No, po czym oczywiście dzień później dowiadują się, że mogą trafić do więzienia. I tutaj punkt wyjście do tego filmu właśnie jest podobnie, że coś tam wymyślę, totalnie fabuła jest potraktowana, my jako widzowie jesteśmy potraktowani jako debile. Bo w tym momencie dzieje się coś, wiecie co, wiem, że się dzieje, ale nie powiedzieliśmy to, ja wiem, że o tym powinniśmy wam mówić, bo to była taka oczywista oczywistość, no nie powiedzieliśmy wam o tym, no bo nikt o tym oczywiście nie wiedział, Kevin Feige wtedy jeszcze nie miał konceptu na to, żeby taką rzecz zrobić. I takich rzeczy w tym filmie, które po prostu pojawiają się i są bzdurne, jest niestety bardzo dużo. Można było się spodziewać, ja wiem, że ten film, który tutaj widzisz, czyli Ant-Man 1, to jest najlepsza część trylogii. I niestety jest tak dokładnie, że bardzo często, że 1 jest lepsza, 2 słabsza i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest dokładnie w ten sposób, że rzeczywiście, gdyby w tym filmie nie było Scotta Langa, tylko zastąpić by go Spider-Manem, zastąpić by go kimkolwiek innym, to raczej nikt na to by nie zwrócił uwagę. Bo Paul Rudd jest to jedyny Ant-Man w serii, do którego on nie współtworzył scenariusza. No i chyba wydaje mi się, że to czuć, bo nie ma tej lekkości, którą widzieliśmy we wcześniejszych seriach, bo nie ma tej lekkości, którą widzieliśmy we wcześniejszych częściach, ale też skaczemy tutaj z wydarzeniami jak w filmie Braci Marx, tylko że tam akurat żarty były po to tylko i wyłącznie, żeby tą fabułę jakoś posunąć do przodu i tutaj jest podobnie, że co się dzieje, wiecie co, nie mówiliśmy wam o tym, ale to jest, niby powinniśmy o tym wiedzieć. Potem kolejna rzecz, a wiesz tutaj coś, ale jednak zmienimy. No, niespecjalnie to wszystko dobrze wygląda. Dostajemy fajnych aktorów, bo oczywiście powraca, oprócz tego, że mamy naszą podstawową obsadę, Michelle Pfeiffer, która jest dosyć poważnym graczem w tym filmie, bo jej postać dużo ważnego ma oczywiście do zagrania. To okazuje się, że jednak ta Janet to jednak nie jest ta Janet, którą my myśleliśmy. No wiadomo, 30 lat w kwantumaniu, właściwie w świecie kwantowym może zmienić człowieka. Dowiadujemy się mnóstwo rzeczy, których nie wiedzieliśmy wcześniej. Może dlatego, że taki był pomysł, aczkolwiek ja raczej śmiem twierdzić, że nie wiedziano dokładnie, w którą stronę to podąży, w którą stronę podąży fabuła. Niekoniecznie był jakiś pomysł,
wiedzieliśmy, że gdzieś tam dzwoni, ale w czym kościele? Niekoniecznie. No i może do końca nie było wiadomo, o co chodzi. No ja nikomu nie będę wypominał wieku, bo nie o to chodzi, ale Michelle Pfeiffer w tym filmie porusza się, walczy jak Cynthia Rothrock, chyba z najlepszych czasów. Naprawdę kino kopane lat 80. O co tutaj chodzi? No, ja wiem, że może niekoniecznie jest sens i logika w tym wszystkim. Okej, skruch czepiasz się, mówimy o facecie, który jeździ na mrówkach i tak dalej, no ale rzeczywiście pewnego rodzaju logika w całym tym uniwersum MCU powinna zostać zachowana, a tutaj jest niekoniecznie. Pojawia się oczywiście Bill Murray, który już dawno chciał dołączyć do MCU, no rzeczywiście w końcu mu się udało, mimo że tak naprawdę to nie jest jego pierwszy, może nie film, ale rola komiksowa, bo wiele lat temu, jeszcze w latach 70. wystąpił w słuchowisku radiowym jako Johnny Storm z Fantastycznej Czwórki. No później wiemy oczywiście, że 2 razy udostępniał swojego głosu Garfieldowi, zresztą nie jest specjalnie z tego dumny, mówił o tym chociażby w Zombieland. Pojawia się tutaj Bill Murray. Powiedziałbym, że więcej nie wróci, ale no wiadomo jak to jest w komiksie, tutaj akurat pojawiłeś się raz, a tutaj może nagle wrócić. Jeżeli chodzi o postać MODOKa, bo nie będę zdradzał, kim on jest, bardzo, powiem w ten sposób, byłem zaskoczony, kim jest MODOK, kto okazał się być MODOKiem w tymże filmie. Wiele było przymiarek do tego, bo to nie jest po raz pierwszy, że MODOK się miał pojawić. Tutaj mam akurat listę i chyba 6 czy 7 razy wcześniej miał się pojawić, bo już pierwsze przymiarki były w 1997 roku, kiedy to Stan Lee razem z Jeffem Winterem napisali scenariusz do Ironmana. Tam miał być antagonistą, miał być właśnie MODOK. No, wtedy oczywiście nie udało się. Później MODOK miał się pojawić w Kapitanie Ameryka. Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz, to właśnie on miał być tam Złolem. Również się nie udało. Studio stwierdziło, nie, jednak wolimy Roberta Redforda w tejże roli. Akurat mamy inny koncept, inny pomysł na to. Później MODOK miał się pojawić w filmie Avengers Wojna bez granic. Zarówno w Kapitanie Ameryce, jak i w Wojnie bez granic w rolę MODOKa miał się wcielić Peter Dinklage. No wiadomo, bardzo znany chociażby po Grze o Tron. No ale studio również stwierdziło, nie, jednak rzeczywiście ten koncept nam się nie podoba. Dinklage'a zostawimy, on zagra inną rolę, wystąpi, wcieli się w inną postać, ale akurat nie w MODOKa. Jeszcze 2 razy miał się pojawić MODOK w 5. sezonie Agentów Tarczy. Anton Iwanow miał zostać MODOKiem, ale Marvel stwierdził, nie podoba nam się ten koncept, rzeczywiście chcemy w inną stronę podążyć z tą postacią. A także Keith David miał się wcielić w postać MODOKa w anulowanym serialu New Warriors, Nowi Wojownicy. Więc rzeczywiście to nie jest tak, że jest to postać wzięta skądś z czapki. No, w komiksach też MODOK dosyć ważną jest postacią, dosyć ważną jest rolą, a tutaj no, chciałbym rzec, to co on robi, czyli MODOK, no to jest rzeczywiście fajna, dobra sprawa, ale to jak został potraktowany, no to dla mnie to jest śmiech na sali. Sama kwestia techniczna, otóż jak MODOK wygląda i nie chodzi mi o motyw, jak rzeczywiście ma tą całą przyłbicę, czy jak to nazwać, ale potem kiedy podnosi swoją maskę i widzimy, kto to jest, no to tak się zastanawiałem, kto to robił. Naprawdę, kto robił tę animację? Czy stwierdzili, ok, no to damy Patrykowi Wedze, niech on akurat zrobi tę animację, może to będzie wyglądało dobrze, fajnie i ciekawie. W roku 2000 kupiłem komputer. Procesor to był Duron 800 MHz i miałem chyba albo 256 MB, albo 512 MB RAMu. I śmiem twierdzić, że na tamtym komputerze lepiej bym zrobił tę animację tego MODOKa. No bo rzeczywiście kiedy mamy studio, kiedy mamy film, który jest wart miliony i kiedy ma zarobić, no niby po pierwszym weekendzie zarobił 100 milionów, no ale skoro na przykład Sony stwierdziło, że drugi Spider-Man z Garfieldem zarobił tylko 800 milionów i potrzebujemy czegoś innego, no to tutaj śmiem twierdzić, że również będą zmiany. Kiedy mamy taki film, no to raczej staramy się i mamy nadzieję, że to będzie wszystko wycyzelowane i będzie pięknie, a tutaj ten MODOK wygląda koszmarnie. Naprawdę ja się zastanawiałem, po co, gdzie, skąd, jaki jest ten koncept, czy po prostu może wystarczyło ostrość włączyć i może to byłoby dobrze wyglądało, no bo ten MODOK wygląda koszmarnie. Kiedy już mówię o technikaliach, naprawdę ten świat kwantowy piękny jest. Naprawdę to trzeba akurat Marvelowi oddać. O ile MODOK im wyszedł beznadziejnie, to świat kwantowy jest cudowny, wygląda rewelacyjnie, różnego rodzaju stworzenia, zwierzęta, no to jest coś pięknego. Zresztą na zwiastunie również widzimy, jak tam Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, a także Lily latają sobie
czymś, bo nie mam pojęcia, jak się ten zwierzę nazywa. O, to jest, zresztą widzisz, jest teraz na zwiastunie to pokazane. Naprawdę jest to cudna sprawa. Więc jeżeli chodzi o ten aspekt wizualny, oprócz oczywiście Modoka, jest bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o postacie, mówiłem już o Ant-Manie. Jest tutaj w tym filmie, a mu nie musiałoby go być. No bo rzeczywiście mamy, cały czas ogrywa to tak, jak najbardziej to ja wymyśliłem w jakiś tam sposób, jak cofnąć się w czasie i załatwić tego Thanosa. Oczywiście wykoncypowałem to ja byłem rzeczywiście super ekstra. Pojawia się Osa, która jest wsparciem do oczywiście Ant-Mana. Hank Pym, no zawsze wiadomo, coś tam w kieszeni wymyśli. Janet jest wielką postacią, również Cassie Lang, czyli córka Ant-Mana, no również odgrywa ważną rolę. Ale Kang, tak naprawdę cały film kradnie Kang, bo no, my wiemy w tym momencie, że będzie niedługo Avengers, no niedługo, umówmy się, niedługo Avengers Kang Dynasty i ten film początkuje 5. fazę i to rzeczywiście będzie opowiadało o tym, no może nie opowiadało, ale pewien rys nam da, jak to ma wszystko wyglądać. Mówiłem już wcześniej, że spotkaliśmy się już z jednym z wariantów Kanga przy okazji serialu Loki. Oczywiście wszystkie te produkcje są dostępne na Disney+, także możesz sobie spokojnie, jeżeli masz dostęp oczywiście, sprawdzić jak to wygląda. Kang ten film całkowicie zjada, naprawdę, bo mówiłem wcześniej, gdyby zamiast Ant-Mana dać Spidermana, Thora, no wiadomo, z pełnymi zastrzeżeniami, no to by rzeczywiście nikogo to nikt by na to nie zwrócił uwagi, że o popatrzcie, to miał być Ant-Man, a nie pojawia się Ant-Man, tylko rzeczywiście ktoś inny, bo tak to jest, ale Kang jest tutaj postacią tragiczną w pewien sposób i to mi się rzeczywiście podoba, że nie jest on no ja jestem napakowany mięśniak i ja będę tutaj wszystkich lał, rozumiesz? Nie, rzeczywiście ten Kang ma historię, poznajemy ją w dwójnasób i rzeczywiście wydaje mi się, że jest to tak, no to jest twardziej, to jest facet, który, tutaj tak Thanos jest taki, Kang jak najbardziej, jeżeli znasz że tak powiem, hierarchię złoli w MCU, nie w MCU, tylko w Marvelu, no to rzeczywiście jest dosyć duża dysproporcja i można byłoby się zastanowić, no to rzeczywiście tutaj będzie pięknie. Dostajemy dużo informacji, które mogą się sprawdzić, mogą być potwierdzone, bądź ktoś może zaprzeczyć za 2, może 3 filmy. Zobaczymy, jak to będzie. Zresztą sam Marvel powiedział, my teraz troszeczkę zwolnimy z tymi produkcjami, więc może nie będzie tak to wszystko goniło. Zobaczymy, ale ten Kang jest ciekawy, bo reżyser zrobił pewien motyw, że w pewnym momencie oglądamy go i mówimy, aha, rzeczywiście, no powiedzmy to jest, no umówmy się, to jest powiedzmy białe. Mija kilka minut, no nie, ta sama rzecz, nie, to jest czarne. Po czym znowuż, jak ja mogę na to patrzeć, przecież to jest białe, od początku było białe, co nie? Ja wiem, że nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Ale akurat tak to było w tym przypadku i to jest dobrze. Rzeczywiście ten Kang jest pokazany jako postać wielowymiarowa, która no, dosyć konkretnie namiesza. No w tym momencie to już jest drugi Kang, którego poznajemy. No wiadomo, pierwszy był w Loki. A ile jeszcze będzie tych Kangów? No to naprawdę trudno powiedzieć. To tylko i wyłącznie pewnie Kevin Feige, czyli facet zawiadujący tym, on mówi, że ja mam 10 kroków do przodu jestem, ja wiem dokładnie jak to wszystko ma wyglądać, jak to będzie zrobione. Może on wie. Jeżeli na przykład ty wiesz, daj mi znać. Standardowo jak to przy okazji filmów u Marvela mamy 2 sceny po napisach. Tak naprawdę pierwsza wnosi bardzo dużo do MCU, do całego uniwersum. Druga tak na pewnym momencie to jest takie, można powiedzieć, takie puszczenie oczka do nas i też pewnie coś tam wnosi. Nie będę zdradzał co. Jeżeli chcesz wiedzieć, zostań, poczekaj na moją scenę po napisach. Otóż kiedy skończę recenzję, daj kilka sekund i wtedy dokładnie od A do Z wyjaśnię, o co chodzi, kto się pojawia i co jest grane w obydwu scenach po napisach. Gdyby nie fakt, że ten film tak naprawdę jest bardzo pompowany przez Marvela, bo to wiadomo, to jest dobre, to jest świetne kino, to będzie coś poważnego. Patrzcie, tyle lat czekaliśmy na nowego Ant-Mana i tutaj jest Kang się pojawia i tyle. No, Kang się mógł pojawić tak naprawdę przy okazji wielu innych postaci, bo nie tylko, że tak powiem, z Ant-Manem, no chyba nawet nie z Ant-Manem, potykał się w komiksach, więc to mogło być zrobione w różny sposób. Jak dla mnie obsada w tym filmie ma bardzo niewykorzystany potencjał, bo poza Kangiem, który to naprawdę jest postacią kluczową w tym filmie i dziękuję bardzo. Wyrzucamy Ant-Mana, wyrzucamy połowę obsady, nie ma najbardziej znaczenia. Pojawiają się, no Bill Murray też jest rzeczywiście troszeczkę, więcej niż troszeczkę niewykorzystany. Pojawiają się luki fabularne.
inaczej, czasami pojawia się fabuła. Oprócz tego mamy jakiś splot dziwnych wydarzeń, które tak naprawdę no, raczej nie powinny mieć miejsca. Ja wiem, że oczywiście mówię o komiksie, o Kwantomanii i tak dalej, no ale nawet tutaj chcielibyśmy zachować jakąś logikę. Więc rzeczywiście tak to jest. Humoru troszeczkę mamy. Okej, powiedzmy, że Michael Pena, gdyby się pojawił, byłoby rzeczywiście dużo fajnie. On akurat jakoś fajnie spinał te pierwsze dwie części, tam się pojawiał i to miało ręce i nogi. Tutaj też jest oko do nas bardzo często opuszczane. Jest jedna scena chociażby z pizzą, będziesz wiedzieć o co chodzi. Twórca, czyli Peyton Reed, zaczynał swoją karierę od kręcenia materiału typu making of, czyli jak powstało film Powrót do przyszłości 2. Tam akurat to jest ukłon w stronę tamtego filmu, że akurat tam pizza się powiększała, bo to nowość i tak dalej. Tutaj również ta pizza się powiększa, więc super ekstra i jeżeli znasz bardzo dobrze jego filmografię, no to w tym momencie to dla Ciebie plus, jedna wielka rzeczywiście super sprawa, a jeżeli nie, totalnie Ci to nie interesuje, tak jak akurat kwestia pizzy mnie niekoniecznie interesuje, no to rzeczywiście nie będzie Ci się to podobało. Wizualnie oprócz Modoka jest rzeczywiście bardzo dobrze, no i chciałbym powiedzieć, jak najbardziej polecam ten film, można go iść zobaczyć, ale nie mogę powiedzieć, że jest to kino, które chciałbym obejrzeć po raz wtóry. Wiele razy filmy Marvela oglądałem sobie po raz drugi, trzeci, 58 i bardzo mnie to bawiło, a przy okazji tego filmu, no niekoniecznie. Niekoniecznie jakoś mam ochotę wracać do Ant-Mana i Osy Kwantomania. Powiedzmy Kang Kwantomania, akurat taki byłby tytuł sensowny, logiczny, bo nie, no po prostu tutaj jest zbyt dużo rzeczy, się nie zgadza, zbyt dużo rzeczy, nie ma logicznego wytłumaczenia, a to, że akurat gdzieś tam, puśćmy tą kulę śniegową, może rzeczywiście coś tam się w końcu uda zrobić. Ona się rozwali później, dobra, rozwali się później, ale po drodze coś tam tego śniegu nabierze. No tak to jest tutaj jest zrobione, że robimy film, tak, jakiś scenariusz jest słaby, a jakoś to będzie, to jest Marvel, to jest Kang i w ogóle jest Modok, jakoś to będzie. A jeżeli chcesz dowiedzieć się, co było w scenach po napisach, to zapraszam za 5, 4, 3... Tak, zgadza się, są dwie sceny po napisach i tak jak już mówiłem wcześniej, zdradzę od A do Z, co się pojawia. W pierwszej scenie po napisach mamy Kangi. Tak, pojawia się mnóstwo Kangów, chyba z 1000 ich w ogóle. Okazuje się, że rozmawiają sobie i patrzcie, ten Kang zginął. To bardzo dobrze, pewnie żałujesz, że to nie ty go zabiłeś. Mówi Kang do Kanga. Pojawia się ich, jak mówimy, już wielu, więc skoro ludzie mają już możliwość podróżowania pomiędzy, że tak powiem, wymiarami, mogą do kwantowego wejść, no to chyba pora by ich było odwiedzić, więc zebrałem wszystkich Kangów i jedziemy z koksem. I tutaj rzeczywiście tak patrzę i pojawia się w pewnym momencie Kang Boxer i mam gdzieś z tyłu głowy, że już za chwilę w filmie Creed 3 pojawi się właśnie odtwórca roli Kanga. No i to po prostu nie wygląda naprawdę dobrze, a co to symbolizuje? Jaki jest wydźwięk tego? No wiadomo o co chodzi, że w tym momencie już przystępujemy do ataku. Może się okazać, że fabuła tego filmu całkowicie jest zbędna, bo okaże się, że wszystko to, co wydarzyło się w tymże filmie było niepotrzebne, było błędem i okaże się, że Scott Lang to po prostu jest facet, który no dobra, może nas uratował przed Thanosem, no ale rzeczywiście potem po raz wtóry sprawił, że mamy jeszcze większego złola i jeszcze większe problemy. Tak to może rzeczywiście być. A druga scena, no to jest już tak na samym końcu i no, gdzieś tam początek XX wieku Kang prezentuje swoją książkę o czasie i pojawia się naszych dwóch dżentelmenów z serialu Loki. Oczywiście w tejże roli Owen Wilson, a także Tom Hiddleston. Loki się pojawia i to jest ten Kang. Jesteś pewien? To jest chyba ten Kang. No oczywiście wiadomo, Owen Wilson gra dżentelmena odpowiedzialnego, że tak powiem, za wariantów. Wiem, w wielkim skrócie to jest wszystko powiedziane, ale dokładnie mniej więcej, jeżeli znasz Lokiego, wiesz o co chodzi, a jeżeli nie, to i tak to ci nic nie powie. Więc w tym momencie mamy powrót Lokiego, mamy zapowiedziany powrót Lokiego do MCU. Oczywiście jest to inny wariant, inna wersja Lokiego niż to, co było w jedynce Avengersów, dwójce i tak dalej. Tutaj już trzeba rzeczywiście śledzić wszelkiego rodzaju seriale, żeby się połapać, mimo że Kevin Feige powiedział, że nie trzeba. Ale tak to rzeczywiście wygląda, więc mamy mnóstwo Kangów. W pierwszej scenie, w drugiej scenie pojawia się Loki i kolejny Kang. Co to nam daje, co to nam zapowiada? Ano nic więcej, tylko będzie rzeczywiście się działo, pojawią się Kangi, będzie zadyma, tak jak to śpiewał zespół Piersi, będzie zabawa.